Witam serdecznie i zapraszam na film ze słonecznego Miami. Dowiecie się z niego, co można zobaczyć ciekawego w tym najbardziej popularnym mieście Florydy oraz jak się po nim bezpiecznie poruszać. Sprawdzimy też, ile kosztuje nocleg w hotelu czy obiad w lokalnej restauracji. Cała aglomeracja Miami liczy sobie ponad 5,5 miliona mieszkańców. A samo miasto zawdzięcza swą nazwę plemieniu Indian, które żyło na tych terenach w czasach, kiedy dotarli tu pierwsi koloniści z Europy. A na pamiątkę odkrycia nowego lądu przy głównej promenadzie postawiono okazały pomnik Krzysztofa Kolumba, obok którego nakręcono słynną scenę finałową serialu Miami Vice, który rozpalał wyobraźnię i pobudzał marzenia milionów telewidzów w latach 80. Dzięki licznym produkcjom filmowym, które rozsławiły to miasto na całym świecie i świetnej pogodzie przez większość roku, Miami jest drugim najczęściej odwiedzanym przez turystów miastem w Stanach Zjednoczonych. W 2024 roku Miami odwiedziła rekordowa liczba turystów w liczbie ponad 28 milionów. Z tutejszego portu, który jest najbardziej ruchliwym portem turystycznym świata, każdego dnia wypływają dziesiątki wielkich statków wycieczkowych, które kursują po Karaibach. Jest to więc też świetna baza wypadowa na tego typu rejs, a film o tym, jak wygląda taki rejs i w jaki sposób można go bardzo tanio zorganizować, również znajdziecie do obejrzenia na tym kanale. Na wstępie dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, bo to właśnie dzięki wam mogą powstawać filmy takie jak ten. Po obejrzeniu tego filmu nie zapomnij zostawić komentarza taktycznego dla zasięgu i łapki w górę. Do Miami można dolecieć bezpośrednio z polskiej liniami LOT, ale ceny tego połączenia nie należą do najtańszych. Dużo tańszą alternatywą będzie na przykład lot z Berlina, który trwa 10 godzin, a kosztuje często nawet o połowę mniej. O ile samolot był dość dobrego standardu, tak już nie dostajemy przez 10-godzinną podróż w ogóle ani picia, ani jedzenia, więc trzeba się zaopatrzyć wcześniej, no ale myślę, że cena jest dość atrakcyjna. Z lotniska w różne punkty miasta bez problemu dostaniemy się za kilka dolarów autobusem. No i później z lotniska autobusem 150 udałem się do Miami Beach. W Miami w autobusach miejskich nie można płacić kartą za przejazd. Najlepiej mieć duży zapas jednodolarówek, bo automaty tutaj nie wydają reszty, jeżeli zapłacimy gotówką. No jest niby aplikacja właśnie do przejazdów tutaj miejska, ale niestety ja nie mogłem jej pobrać na iPhone'a. Po prostu wyskakuje informacja, że aplikacja jest niedostępna w Twoim kraju, nawet jeżeli przestawiłem lokalizację na Stany Zjednoczone. Jeśli zaś chodzi o internet, tak ceny fizycznych kart SIM w USA nie należą do najtańszych. Więc jeśli przylatujesz tutaj turystycznie, najlepszym wyborem będzie instalacja eSIM. Możesz to zrobić jeszcze przed wylotem, dzięki czemu internet będziesz mieć od razu po wylądowaniu. Ja w swoich podróżach korzystam z aplikacji YesSIM, która oferuje karty eSIM z pakietami danych dla 147 krajów świata. I możesz je wykupić dla konkretnego kraju, regionu czy globalnie, co jest świetnym rozwiązaniem, jeśli podczas jednej podróży zamierzasz odwiedzić kilka krajów. Nie będziesz więc wtedy tracić czasu i nerwów na zakup osobnej karty SIM w każdym z nich. Nawet jeśli podróżujesz tylko kilka razy w roku, taki plan szybko się zwraca w porównaniu z roamingiem czy kosztem zakupu lokalnych kart SIM. Dodatkowo, jeśli skorzystasz z mojego kodu promocyjnego, dostaniesz bonusowe środki na pierwszy zakup. Jeśli więc szukasz taniej i niezawodnej karty eSIM do USA, YesSIM będzie najlepszym wyborem. A skoro mamy już działający internet, teraz wystarczy tylko odnaleźć zarezerwowany wcześniej hotel i można ruszać na zwiedzanie miasta.
My za bazę wypadową obieramy wyspę Miami Beach, która to do niedawna cieszyła się jeszcze złą reputacją i była siedliskiem wszelkiej maści przestępców. Jednak dziś jest jednym z najważniejszych turystycznych punktów na mapie miasta, z największym skupiskiem zachowanych budynków w stylu Art Deco na całym świecie, modnymi knajpkami i lansiarską plażą. Pokój wynająłem w takim typowym amerykańskim motelu. No i tutaj są zakazy palenia marihuany i co ciekawe, w zasadzie już po wyjściu z samolotu od razu na lotnisku uderzył mnie zapach marihuany. I tutaj na plaży jak idziemy też, czy tymi ulicami, wszędzie czuć marihuanę. Tutaj wszyscy normalnie jarają. Tak wygląda pokój w Miami Beach. No stąd do głównej plaży promenady jest dosłownie 50 metrów. Ten pokój w takim typowym amerykańskim stylu kosztował 285 zł za dobę. No i szczerze mówiąc jest on naprawdę bardzo wielki. Jeżeli chodzi o wynajem noclegów, dużo taniej jest wynajmować z Airbnb i wychodzi nawet o połowę taniej niż z serwisów rezerwacyjnych typu Booking, Trip i tak dalej. No, budynek widać, że jest stary, ale jest bardzo dobrze zadbany. Jest tutaj czyściutko. No nie ma się do czego przyczepić. Nawet 2 telewizory, lodówka, minibarek bardzo dobrze zaopatrzony. Nie ma tutaj cen, także nie wiem ile oni sobie za to liczą, ale mamy tutaj i zakąski, i mnóstwo jakiegoś piwa, mnóstwo napojów i tak dalej. 2 wielkie telewizory, jest nawet mini wieża, można sobie posłuchać radia czy posłuchać płyty CD. Można sobie zamówić też do pokoju tutaj jakieś jedzenie, pizzę, burgery. Tej ceny zaczynają się od $10. Na przykład pizza serowa 13 dolców, więc nie jest dużo. No i oczywiście do tego 10% serwisu, ale mamy też żelazko, suszarkę, safe, deskę do prasowania, więc wszystkie takie udogodnienia naprawdę jakie powinny się znajdować w hotelu, to tutaj są, a to miejsce nawet nie ma żadnych gwiazdek. Tutaj w lokalnej telewizji non-stop pokazują, że kogoś zastrzelono, tam była strzelanina, tu kogoś porwano i takie głównie newsy tu się dzieją, także no widać, że nie nudzą się w tym kraju. Neon skies and velvet nights, cruising streets where danger bites. City lights, they burn so bright. Heat is rising, can't stay cool. Sweat drops sparkle like a jewel. Schodzi słońce, ludzie na plaży już zaczynają ćwiczyć, uprawiają jogę. Dzisiaj jest święto Dziękczynienia, dzień wolny od pracy. Pogoda bardzo słoneczna, pomimo że mamy już końcówkę listopada. Jest pomimo godziny 8 rano 26 stopni. Pierwsze co mi się tutaj rzuciło w oczy to sterylna czystość. Wszystko jest skrupulatnie posprzątane, trawniki przystrzyżone. Nie zobaczymy tutaj nigdzie śmieci, pomimo że te budynki są akurat w tej dzielnicy powiedzmy dość stare, tak są zadbane. Tutaj widać, że nikt niczego nie burzy po to, żeby pobudować nowe hotele na tym miejscu, tylko to wszystko jest pięknie naprawdę zadbane. Właśnie w jednym z tych budynków też wynająłem pokój, który zaraz Wam pokażę. Też widać, że pomiędzy tym wszystkim leżą sobie jacyś tam pojedynczy bezdomni, ale tutaj nikogo nie zaczepiają. Widać, że dużo osób nawet tutaj nie przypina rowerów, jak idzie na plażę, stąd musi być raczej to bezpieczna okolica. Aczkolwiek wczoraj już tylko, kiedy w zasadzie tutaj przyleciałem w nocy, to na telefon przyszedł alert, że jakiś czarny inżynier porwał 2 dzieci i były tutaj jakieś szeroko zakrojone poszukiwania. W dzielnicy, w której się zatrzymaliśmy, jest największe skupisko doskonale zachowanych domów w stylu Art Deco. Panuje tutaj właśnie taki dość nietypowy klimat, jak na nawet pozostałą część Miami. Oczywiście ta sceneria była tłem do niezliczonej ilości hollywoodzkich filmów.
przede wszystkim Miami Vice, czy Człowiek z blizną. I akurat po sąsiedzku właśnie znajduje się hotel, w którym była kręcona kultowa scena z piłą motorową, też Wam to pokażę za chwilę. Można tutaj już poczuć taki typowy klimat amerykańskiego stylu życia. Tutaj wszystko jest piękne, kolorowe, czyste, posprzątane. Wszyscy ludzie są dobrze ubrani, widać, że panuje tutaj też kult ciała, przede wszystkim na deptaku na plaży Ocean Drive, tam wszyscy tylko prężą mięśnie, laski wypinają pośladki. Że wszystko tutaj jest takie sztuczne i bananowe. Oczywiście całe USA tak zapewne nie wygląda, no ale tutaj jest ten obraz idealnej Ameryki. Ocean Drive, czyli droga biegnąca wzdłuż plaży w Miami Beach. Jest to taki najbardziej lansiarski kawałek Florydy, a może i nawet całego USA. Widać, że tutaj wszyscy wyznają kult ciała. Mnóstwo ludzi ćwiczy sobie na plaży, jeździ tutaj rowerami, biega, uprawia różne sporty. No taki Instagram pełną gębą. Weźmy pod uwagę, że w tej chwili nie ma jeszcze sezonu w tym miejscu turystycznego, więc de facto jest mniej ludzi niż będzie pewnie za jakieś 2 tygodnie, kiedy już zacznie się ten okres świąteczny i tutaj będą zjeżdżać tłumy na wakacje. No jednak USA ma to do siebie, że jak w tej chwili w tych Stanach Północnych jest zima, śnieg, tak mogą sobie w każdej chwili tutaj przylecieć i po prostu zakosztować tropików, bo tutaj lato trwa cały rok. O ile nie natrafimy na jakiś huragan, tak zawsze możemy się cieszyć właśnie wspaniałą pogodą i słonecznym dniem. Miami jest najbardziej multikulturowym miastem w USA, więc tutaj są w zasadzie wszystkie nacje. Idę sobie tak po ulicy, to częściej słychać język hiszpański tutaj niż angielski. No, spowodowane to jest tym, że tutaj wedle danych statystycznych ponad 70% populacji to Latynosi. Z Karaibów, Kuby, Ameryki Południowej. No i to wszystko się tutaj później przekłada i na kuchnię, i na styl, który można zobaczyć, czy to chociażby w wystroju budynków, restauracji. Jak ktoś z Was grał kiedyś może w grę GTA Vice City, w tej grze było bardzo wiele odniesień do tego miasta. Z tego, co już ujawniono, to GTA 6 ma właśnie znowu powrócić do tych terenów i będziemy mieć dostępny tutaj cały stan Floryda i odwzorowane bardzo też dokładnie samo Miami. I na pierwszy rzut oka może się wydawać, że jest tutaj drogo, no bo jest to Ameryka, w dodatku Miami, ale jak się przyjrzymy bliżej, to w zasadzie nie będzie tutaj drożej jak nad Bałtykiem, a już na pewno nie drożej niż w Sopocie. Możemy się przespać tutaj w całkiem niezłym hotelu tuż przy samej plaży za mniej niż 300 zł. Jak chodzi o jedzenie, no to jakieś tam te podstawowe, standardowe posiłki wychodzą cenowo podobnie po przeliczeniu. Oczywiście jak pójdziemy do ekskluzywnej restauracji, możemy zapłacić paręset złotych, ale tak żeby się najeść, na pewno nie wydamy więcej niż 50 zł. Oczywiście można tu wydać każde pieniądze, co widać po furach, jakie jeżdżą na tych ulicach, ale nawet widać, że właściciele takich aut za kilka milionów stają sobie w takich zwykłych, prostych knajpach, gdzie możemy wypić piwo za maks $10 i to jest tutaj taka cena standardowa. I tak kojarzył mi się stereotyp typowego Amerykanina, że takie średnie 150 kg wagi. No okazuje się, że być może tak jest, ale na pewno nie tutaj, bo tutaj takie osoby otyłe to można policzyć na palcach jednej ręki. No a tak raczej każdy tutaj dba o linię. Zostawiłem tylko Paulinę na chwilę i już widać, że się przyczepił jakiś inżynier farbowany to ciemno. Plaża ciągnie się tutaj przez kilkanaście kilometrów na pewno, także dla każdego wystarczy miejsca. Są tutaj darmowe prysznice, toalety, no tak jak to powinno właśnie wyglądać. Można skorzystać też z wielu aktywności wodnych, parasailing, wynajem skuterów, jakichś motorówek i tak dalej, więc każdy coś tu dla siebie znajdzie. 4-gwiazdkowy hotel przy samej plaży z widokiem na morze. To koszt lekko ponad $100, czyli nawet w przeliczeniu na złotówki to wychodzi tanio, bo myślę, że w Sopocie w pierwszej linii od morza nie prześpimy się za 400 zł. Dobrze wszyscy mówią, że Amerykę zamieszkują w dużej mierze wyznawcy pod Gwiazdy Niebieskiej. No i faktycznie jest tutaj sporo synagog i sporo akcentów, takich jak świeczniki w witrynach sklepów czy jakichś biur agencji maklerskich. Dobrze się tu urządzili, nie ma co. Widać, że sporo majątku jest w rękach tej nacji. Na wyspie Miami Beach dominuje niewysoka zabudowa, dużo właśnie takich starych hotelików w stylu Art Deco. A jeżeli przejdziemy lub przejedziemy sobie
na stały ląd do centrum biznesowego. Tak, tutaj już naszym oczom ukazują się olbrzymie wieżowce. I jest to ponoć trzecie miasto w USA pod względem liczby wieżowców. Tutaj też przechodzi się przez taką Wenecję. Pobudowano tutaj ciąg sztucznych wysp. I znajdują się tutaj rezydencje jakichś milionerów. Do tego większość z nich ma właśnie takie jachty. Są różne mariny. Prawie każdy dom posiada basen. No tak to można żyć. Popularnym miejscem zakupowym oraz na zjedzenie obiadu czy kolacji jest Bayside Market. No i tutaj powiedzmy taka ekskluzywna, hipsterska galeria handlowa. Za jakiś tam sok z kokosa trzeba dać $10 tutaj co najmniej. Różne tutaj też oferują wycieczki po zatoce, oglądanie manatów, oglądanie rezydencji bogatych Amerykanów, milionerów, celebrytów itd. Oczywiście są już dekoracje świąteczne. Jakoś nie czuć klimatu świątecznego w takim upale. No ale Mikołaje, renifery, wszystko tutaj jest. A jakie są ceny tutaj jedzenia? No, burgera kupimy od 16 do $22. Jakieś większe dania, grillowana ryba, na przykład $30, grillowany kurczak z ryżem albo spaghetti 25. No i też trzeba pamiętać, że ogólnie w całych Stanach do tych cen, które są podane czy to w menu w restauracji, czy w ogóle w sklepie nawet na półce, to doliczają jeszcze podatek lokalny. Akurat na Florydzie wynosi on 7%. No i do tego w knajpach dolicza się jeszcze 18-20% serwisu, czyli takiego też podatku za obsługę. Można się zdziwić potem płacąc rachunek, bo jest on trochę wyższy, nawet o 1/3 niż to, co było napisane na menu. Turystyczne centrum miasta znajduje się na Bayside Market. Tutaj jest mnóstwo sklepów z pamiątkami. Jest troszkę taniej jak na Miami Beach. I mnóstwo jakichś knajpek hipsterskich. No taki iście komercyjny klimat, mogę powiedzieć, bo widać, że to miejsce jest ewidentnie pod turystę, nie pod lokalsa. No i stąd też kupimy różne wycieczki tutaj po zatoce, na ryby, na oglądanie manatów, na krokodyla i tak dalej. Znajdziemy tutaj też mnóstwo akcentów filmowych, na przykład ławeczkę Foresta Gumpa, a na promenadzie miejsce finalnej sceny Miami Vice. No jest dużo właśnie też takich knajpek z bardzo oryginalnym wystrojem, zachowanie starego stylu pomieszane z nowoczesnością. Nie ma takiego chaosu architektonicznego, no ani reklam, które psują wizerunek wielu miast na świecie. Tango sharp and bright, rum-soaked laughter fills the air, dreams and music everywhere. A jak wygląda Miami Beach nocą? No cóż, spójrzcie sami. Kolejne kultowe miejsce z filmu Scarface. No i w środku siedzi nikt inny jak Tony Montana. I to wszystko pod hotelem Colony, w którym była słynna scena z piłą motorową. Jedna z najsłynniejszych scen amerykańskiego kina. Hello, welcome to Tony Montana, the famous location of the movie Scarface. Nocą Ocean Road prezentuje się zdecydowanie lepiej niż w dzień. Te wszystkie stare budynki są pięknie podświetlone na różne kolory. Jest tutaj mnóstwo knajpek, gdzie gra muzyka na żywo, no głównie jakaś latynoska, ale widać, że dzieje się tutaj. No jest dziś środek tygodnia w zasadzie, ale jest bardzo kolorowo, to wszystko naprawdę tutaj cieszy oko. Fury, jakie tutaj gdzieniegdzie podjeżdżają, to można by było chyba liczyć w milionach. Tutaj stoi jakieś Ferrari, mnóstwo jakichś Rolls-Royce'ów, Bentley'ów. Lokale wyglądają na niepozorne, ale widać, że klient tutaj przyjeżdża naprawdę bogaty. Wyspę Miami Beach przecina droga Lincoln Road. I tutaj usytuowane są te właśnie takie najdroższe hotele. Jest taki
Tutaj w różnych zakamarkach siedzą sobie czarni inżynierowie. No i co rusz oferują różnego rodzaju dopalacze. Pomimo, że niby jest tutaj to wszystko nielegalne, tak chyba miejscowa policja przymyka na to oko, bo widać, że nikt sobie nic z tego nie robi, a kupić można tutaj wszystko. Na każdym kroku tutaj słychać język polski i są to raczej turyści. I na pierwszy rzut oka może się wydawać, że tutaj jest takie życie idealne. Wszystko jest czyste, kolorowe, ludzie są piękni, dobrze ubrani i tak dalej. Ale myślę, że to jest tylko taka skorupa, otoczka. Na pewno jest tutaj drugie dno i na dobrą sprawę fajnie tu posiedzieć kilka dni, ale nie chciałbym tutaj mieszkać na stałe, bo jednak, nie wiem, dla mnie to wszystko jest takie jakieś zbyt sztuczne i pozbawione prawdziwej duszy. Little Havana, Miami coast, where the rhythm never stalls. Dancing shadows on the walls. Little Havana, Miami coast. Hey, Cuban beats on cobbled streets, a swirl of spice and smoky heat. The dominoes slap, the stories flow, a world alive, a place to grow. Feel the heartbeat, hear it sway. Little Havana pulls you away. Miami nie jest miastem do zwiedzania. Nie ma tutaj jakichś spektakularnych zabytków. W ogóle nie ma zabytków, można powiedzieć. Tutaj po prostu przyjeżdża się po to, aby poczuć ten klimat, poplażować, odpocząć, posiedzieć w barach, pochodzić na dyskoteki, no i poglądać sobie ten cały tutaj plastikowy las, który dosłownie wylewa się z każdej strony. Więc jeżeli szukacie jakichś ponadczasowych wrażeń, to nie tutaj. Miami nie jest miastem do zwiedzania, je trzeba po prostu chłonąć. Korzystać tutaj z uroków przepięknej plaży, pójść sobie do baru, wypić piwo, wieczorem pójść na dyskotekę no i po prostu chłonąć ten cały klimat. Nie ma tutaj zabytków, nie ma tutaj jakichś konkretnych miejsc wartych zobaczenia, odwiedzenia. Po prostu warto się zanurzyć w uliczki starego Miami Beach, przejść się na drugą stronę do nowoczesnego centrum biznesowego i po prostu popodziwiać to wszystko, podglądać jak tutaj żyją sobie miejscowi ludzie. Jest to dość inne doświadczenie niż te, które pokazywałem Wam do tej pory na tym kanale. Jakie są ceny mieszkań w Miami Beach? No, na przykład takie mieszkanko 4300 stóp, czyli to podzielimy na 3, około 100 metrów. 5 łazienek za to 22 miliony dolarów z widokiem na morze. A jak chcemy widok na zatokę i coś mniejszego, tutaj około 50 metrów, tylko niecałe 3,5 miliona dolarów. Trzeba dysponować tutaj naprawdę pokaźną gotówką, żeby zakupić sobie coś na tym skrawku lądu, a jest to najdroższe miejsce w Miami, to nie ma się co dziwić. Tutaj 60 metrów za 2,5 miliona z 2 łazienkami i 2 sypialniami. A jak kogoś stać, to może sobie kupić rezydencję na prywatnej wyspie. Kosztuje tylko 8 milionów dolarów, ale za to mamy 13 łazienek. Miami vibes, roll the dice, flashing lights, paradise. Feel the heat, it's so precise. Miami vibes, Miami Zarezerwowaliśmy samochód w lokalnej wypożyczalni przez stronę Discover Cars i zanim złapałem za klamkę biura, już podjechał jakiś gościu, Kubańczyk, który powiedział, że firma jest tutaj nieczynna, to jest scam, żeby zrobić chargeback z karty i on ma super samochody, tutaj od razu wynajmie w dobrej cenie. Akurat faktycznie drzwi były zamknięte, ale zadzwoniłem pod numer, który tam widnieje. Gość ma zaraz przyjechać. Czekamy już 15 minut, przez ten czas było tu już kilku gości, którzy oferowali wynajem po prostu samochodów, tak więc tych wypożyczalni prywatnych jest tutaj mnóstwo i wystarczy sobie wyjść z lotniska, pójść na lewo i w zasadzie samochód sam nas znajdzie, jeżeli poszukujemy. Wynajmą bez karty kredytowej, bez niczego, tutaj nie ma problemu. Sprawdzimy zaraz, jak wygląda amerykański Czarny Piątek. No i już widać, że na samym dojeździe do galerii to są takie tłumy, że aż policja musi sterować ruchem.
a jeszcze nie ma godzin szczytu, bo teraz ludzie powinni być w pracy. Jest godzina 14, no ale może być problem, żeby tutaj zaparkować. A galerie są olbrzymie, to nie ma co nawet porównywać z tym, co jest w Polsce. No i fury są tu olbrzymie przede wszystkim. Taki SUV w stylu coś, nie wiem, powiedzmy Toyoty RAV4, który u nas uchodzi za premium, to tutaj jest malutkim samochodzikiem. Jako że po 30 minutach krążenia po parkingu nie udało się znaleźć miejsca, trafił mnie szlak i pojechaliśmy po prostu w inne miejsce. Jest tutaj taka sieć sklepów Best Buy, to coś takiego jak w Polsce MediaMarkt. No i tutaj są te promki faktycznie prawdziwe. To nie jest to, co w Polsce, że parę dni przed zwiększą cenę, żeby ją potem obniżyć do poprzedniego albo często nawet wyższego poziomu. Tak tutaj faktycznie niektóre rzeczy z elektroniki są przecenione 50%, więc można sobie zrobić naprawdę świetne zakupy. No lodówki ze sobą nie zabierzemy. No i co ciekawe, tutaj pod każdym z tych sklepów dzisiaj, bo to już jest druga galeria, pod każdym z wejściem stoi radiowóz. Tak więc muszą tutaj naprawdę ostro kraść. Nawet dzisiaj gość, który wynajmował nam ten samochód, mówił, żeby uważać bardzo pod galeriami, nie zostawiać nic w środku, wszystko zabierać ze sobą, bo bardzo tutaj kradną. No jeżeli mówi to miejscowy Kubańczyk, no to chyba coś jest na rzeczy. Jeżeli chodzi o jakąkolwiek taką tutaj droższą elektronikę, no kamera, którą kupiłem, kosztuje 400 dolców, czyli no nie jest to jakoś mega drogo, że tak powiem. Tego typu sprzętów nie możemy tutaj w ogóle wziąć do ręki. Mówi się do obsługi, co potrzebujemy. Oni nam to nie dają do ręki, tylko idą z nami do kasy i dopiero w kasie za to płacimy i otrzymujemy do ręki. Tak więc no, złodziejstwo musi tu być naprawdę na dość wysokim poziomie, skoro są takie aż środki tutaj ostrożności. No. Jak wiadomo, Amerykanie są bardzo leniwi i pomimo, że mają tu sporo archaicznych rozwiązań, to są też takie jak te. Można tutaj na przykład sobie pobrać pieniądze z bankomatu, nie wysiadając z samochodu, więc podjeżdżamy do takiego automatu, coś na zasadzie McDrive'a, wkładamy tutaj kartę i pobieramy pieniądze, także no bardzo wygodna rzecz. Oprócz plażowego Miami Beach znajduje się tutaj też dzielnica latynoska. Warto więc zajechać do Little Havana, która zamieszkana jest prawie w całości przez różnej maści latynosów. W zasadzie nie ma tu nic ciekawego, możemy obejrzeć parę murali, ale poczujemy taki typowo latynoski klimat. Jak ktoś nigdy nie był na Kubie albo w jakimś kraju Ameryki Środkowej, tak może tutaj troszkę zakosztować tego klimatu, tych kuchni. Można tutaj sobie posiedzieć w jednej z licznych knajp, kupić sobie lokalne właśnie wyroby z Ameryki Środkowej, więc można tu poświęcić spokojnie kilka godzin, żeby pobuszować w tych rejonach. Że nie tylko jest tutaj dziadostwo, ale też nowoczesna sztuka i architektura. Kolejną dzielnicą wartą uwagi jest Vinewood i słynie ona z murali. Dzielnica, taka widzę chyba Afroamerykanów tutaj głównie. Nie wygląda to ciekawie, ale ktoś wpadł na pomysł jakiś czas temu, żeby ożywić trochę to miejsce i zrobiono tutaj wiele murali. No i jest też kilka takich muzeów płatnych, gdzie za oglądanie tych murali musimy zapłacić. Ale wystarczy sobie tutaj pojeździć czy pochodzić i też zobaczymy dużo tego typu graffiti zupełnie za darmo. W dzielnicy Wynwood możemy zapoznać się ze sztuką graffiti. Głównie widzę, że Afroamerykanie tym tutaj przodują. I tak wygląda ich sztuka. Jest też na szczęście dużo takich ładnych, naprawdę złożonych murali, ale większość to są właśnie takie mozaje bez po prostu składu i ładu. South Beach sweat, gold grill grin, Dade on brim, let the boom move limbs, well, Miami rap 90 style, bass hit dumb, go wild, shorty make the flow go tile, shake that, shake that, shake that, shake that, Miami rap 90 style, trunk on swole, no mile, whole block turn juvenile, shake that, shake that, shake that, shake that. Kenny on the Chevy, dough sag on the curb, cruising down Biscayne, hole ain't no swerve, booty bounce heavy, got the backseat nerve, whole hood posted, all talk, no words, gold rope, hang sweat, drip on the tee, pages blowing up, who looking for me, palm tree leaning on the jet ski keys, ocean splash sound in the 15s, boom, boom. Miami rap 90 style, bass hit dumb, go wild, shorty make the flow go tile, shake that, shake that, shake that. Miami rap 90 style, trunk on swole, no mile, whole block turn juvenile, shake that, shake that, shake that, shake that. They don't know plate that bounce, bass so fat, no ounce, sunset stuck on the rounds, Miami in my blood, no
Dziękuję za obejrzenie filmu do końca i zapraszam do obejrzenia pozostałych odcinków z Florydy, gdzie możecie zobaczyć najciekawsze atrakcje tego stanu. Polecam obejrzeć też film, w którym pokazuję asortyment amerykańskiego supermarketu oraz typowy rejs po Karaibach, który startuje z portu Miami. Linki do tych materiałów znajdziesz w opisie tego filmu. Na koniec nie zapomnij podzielić się wrażeniami w komentarzu i udostępnić ten materiał swoim znajomym. Do zobaczenia w kolejnych filmach, cześć!